Zamek otwiera swoje podwoje do wszystkich chętnych, prezentując jedne z najlepszych wnętrz XVIII-wiecznych w całej Europie. Serce kraju biło na Zamku Królewskim. To jest to miejsce, w którym rzeczywiście nie tylko koncentrowała się władza, również intrygi dworskie, również i podchody pod króla, pod różnych jego doradców, pod metresy, które się tutaj pojawiały przy władcy, ale również w tym miejscu podejmowano najważniejsze decyzje dla przyszłości państwa i narodu. To tutaj uchwalono Konstytucję 3 maja. To tutaj odbywały się burzliwe narady i dyskusje po pierwszym i drugim rozbiorze polskim. I to tutaj radzono, jak uratować upadające państwo. Parter zamku zajmuje galeria Karoliny Lanskorońskiej, od ofiarodawczyni i mecenasa Zamku Królewskiego. To ona ofiarowała dwa bezcenne, jedne z najlepszych portretów Rembrandta, jakie w ogóle ten malarz przygotował, które kiedyś były w kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, a obecnie wróciły dzięki Karolinie Lanskorońskiej na zamek. W drugiej sali mamy Cranacha. To jest jedna z najciekawszych, najlepszych galerii malarstwa w Polsce. To jest muzeum wnętrz, które wabi nie tylko rzeźbami i malarstwem, ale również meblami, ceramiką, znakomitą porcelaną miśnieńską i pięknymi srebrami z dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obiady czwartkowe gromadziły na dyskusje o literaturze, filozofii i polityce najtęższe głowy XVIII-wiecznej Polski. Na zamku można spotkać dwóch znakomitych włoskich malarzy, którzy osiedli w Polsce i wybrali Polskę za swoją ojczyznę. Marcello Bacciarelli i Bernardo Bellotto. Jeden słynny swoimi portretami całej elity dworskiej drugiej połowy XVIII stulecia. Pozyskaliśmy piękny, potrójny portret Bacciarellego, na którym pozuje arystokrata Mniszech, jego mała córeczka Elżbieta i królewski pies Kiopek. No a z drugiej strony mamy całą panoramę Warszawy drugiej połowy tego stulecia, pędzla Bernarda Bellotta, zwanego Calalettem, z perspektywą widzianą z Pragi, z pięknym widokiem krakowskiego przedmieścia od strony Placu Zamkowego i ze znakomitymi ujęciami polskich, warszawskich dworów, przedmieść i ulic. Ale obok tego Zamek Królewski jest symbolem majestatu Rzeczypospolitej. Tron, który możemy obejrzeć w sali audiencjonalnej i w sali senatorskiej, jest nie tylko symbolem króla, oznaką jego władzy, jego rządów, ale również pokazuje wielkość państwa, wielkość Rzeczypospolitej, która mimo kryzysu, mimo zbliżającego się upadku cały czas kwitła i otaczała opieką najlepszych malarzy i rzeźbiarzy, artystów z całej Europy. Zamek ma wiele oblicz. Zamek jest miejscem, które można zwiedzać na różne sposoby. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzin na Zamku Królewskim w Warszawie.